Wiecie, o czym marzy każdy bezglutenowiec? Chciałem powiedzieć święta i po świętach i o czym marzy bezglutenowiec. I nie tylko bezglutenowiec, weganin też. O pizzy? O pizzy. Sprawdziliśmy, że mamy dosyć ubogą zakładkę z pizzą. Właściwie to przygotowaliśmy tylko jedną pizzę kiedyś, tam naszą pierwszą. Dawno temu i uznaliśmy, następnie... że wystarczy. Nie, zapomnieliśmy o niej, a w tym czasie przygotowaliśmy pizzę, którymi się dzielimy z Wami w naszych Bistro Delikatesach, w sklepie internetowym, ale nie podzieliliśmy się jeszcze tym przepisem. Taki wypróbowany, sprawdzony, z wegańskim serem i z pieczarkami. Zapraszamy na pizzę z pieczarkami dzisiaj. Żeby zrobić pizzę bezglutenową, a nie korzystać z różnych mieszanek, które są wzbogacane... My nie przepadamy za mieszankami. Właściwie we własnej kuchni, we własnym domu, we własnej produkcji nie używamy żadnych wzbogaconych mieszanek. Bezglutenowych. Do siemienia lnianego wlewamy wrzątek i robimy taki gluten, białko jajka, nie wiem jak to nazwać, no jakkolwiek to nazwać, Spoiwo, ulepek. nazwijmy to spoiwem. I to spoiwo z siemienia lnianego zastępuje nam właśnie gluten i zastępuje nam jajko w naszym wegańskim cieście. Dosyć dużo wrzątku, żeby utworzyła się taka lepka masa i miksujemy. Robimy to jak najdokładniej, żeby później ciasto było zwarte i gładkie. A jeśli macie ochotę zobaczyć naszą pierwszą pizzę, którą przygotowaliśmy, sprawdźcie, tutaj jest link nad Joli głową. I teraz możecie mnie zapytać, dlaczego kobieta gotuje w kilku garnkach, przepraszam, dlaczego w takiej wielkiej misce rozrabia się lniane? Dlatego, żeby szybciej wystygło. Zobaczcie, widzicie? To naprawdę wisi jak taki gluten pozyskany z mąki pszennej. Odstawiamy na bok, żeby wystygło i zabieramy się za przygotowanie innych składników. Po pierwsze, mieszamy wszystkie suche składniki. Mamy tutaj przede wszystkim mąkę gryczaną, kukurydzianą i skrobię ziemniaczaną. Dodajemy sól, ponieważ pizza musi być słona, a drożdże mieszamy z letnią wodą. Nie będziemy czekać, aż one wyrosną, bo przy tych drożdżach akurat nie jest to konieczne, ale w tym czasie się troszeczkę rozpuszczą. I dodamy je do reszty składników. Mąki mieszamy razem. Teraz widzicie, dlaczego potrzebowaliśmy dużej miski? Trochę się tego narobiło. Tak, poza tym jeszcze będzie rosło. I my ciasta na pizzę nigdy nie robimy w ilości 1-2 pizze, dlatego, bo gotowe ciasto już wyrośnięte można w woreczkach przechowywać w lodówce. W ten sposób mamy ciasto na jutro, pojutrze, możemy zrobić focaccię, możemy zrobić jeszcze inną pizzę, albo po prostu takie fajne, chrupiące pieczywo do sałatki. Siemię lniane już przestygło, więc czas połączyć wszystkie składniki pizzy. Do siemienia wrzucamy mąkę. Dolewamy wodę z drożdżami i całość ręcznie wyrabiamy. Ja lubię wyrabiać akurat ręcznie pizzę, żeby czuć zwartość ciasta, czy jest odpowiednia konsystencja, ale oczywiście możecie to zrobić tak, jak sami czujecie, że będzie najlepiej. Można oczywiście użyć również miksera. Zobaczcie, jakie ciasto zaczyna być zwarte. Zanim Pizza Jola wyrobi ciasto, zaproszę Was do polubienia tego odcinka, jeśli Wam się podoba, i do zasubskrybowania kanału, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego, i do naciśnięcia dzwoneczka, który jest na dole. Wtedy zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski i takiej, którą możecie komentować na YouTubie, na blogu kulinarnym, na Instagramie, wszędzie tam jesteśmy. O, jesteśmy jeszcze na Patronite, jak do nas dołączycie, będziecie mieli jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się w kolejnych odcinkach. I zobaczcie, ciasto jest fajnie zwarte i jeżeli nie wyjdzie Wam takie, bo czasami może być tak, że mąka chłonie więcej wody, a czasami może być odwrotnie, że będzie zbyt sztywne, wtedy dodajecie odrobinę wody więcej. Nie, jeszcze nie przykrywamy. Pora, żeby dodać oliwę, bo Bardzo ciasto dobra. na pizzę musi być z oliwą. Bardzo dobra oliwa, extra virgin, aromatyczna. Wlewamy i jeszcze raz wmasowujemy oliwę. Zobaczcie, już w cieście oliwa jest ładnie wmasowana, wrobiona, nie wiem jak to nazwać, ale ciasto ma idealną konsystencję
I za chwilę do niego wrócimy. Na razie przykrywamy to ciasto, żeby sobie wyrosło. lekko podrosło. I pamiętajcie, że to nie jest takie ciasto, które można sobie tak rozciągać, tak sobie, nie. Pizzaiolo tak nie zrobi. Nie z tym ciastem takie numery. I zabieramy się za przygotowanie farszu. Tym razem skorzystamy z wegańskiego sera. Ci, którzy znają taki wegański ser, to wiedzą, że on ma trochę inne właściwości. W takim sensie, że inaczej zachowuje się podczas zapiekania, podczas podgrzewania. Do sosów jest idealny, rozpuszcza się, świetna kremowa konsystencja, natomiast na pizzy on się po prostu przypiecze, a nie rozpuści. No i my mamy taki patent z pieczarkami, łączymy go z pokrojonymi, przesmażonymi pieczarkami, żeby zrobić jedną masę, wtedy to się fajnie zachowuje, a jeszcze mamy jeden myk na koniec, ale o tym powiemy Wam na koniec. A oprócz tego chciałam jeszcze powiedzieć, że ten ser jest zbyt łagodny, on jest troszkę za mało słony, dlatego te zabiegi, które robimy z dodawaniem pieczarek i przypraw powodują, że ten ser nabiera takiej wyrazistości i nie boli nawet tych, którzy jadają tradycyjne sery. Chodzi o to, żeby wszyscy mieli z tego przyjemność. Pieczarki kroimy na takiej tarce typu rekinek albo normalnie ręcznie na drobno. Pora najwyższa odpalić palnik i zacząć smażyć pieczarki. Robimy to na łyżce oliwy z oliwek. Pieczarki pokrojone. Fajnie by było, żeby one nie były w dużych kawałkach. Chodzi o to, żeby cały ten ser miał odrobinę inne smaki, a nie tylko swoje serowe. W tym momencie oczywiście dodajemy szczyptę soli, żeby pieczarka szybciej zmiękła i puściła sok. Pieczarka już się, że tak powiem, zeszkliła. Możemy dodawać przyprawy. Pieprz ziołowy, na który przepis zdradzamy tutaj, nad Joli głową. Oprócz tego czarny mielony pieprz i szczypta asafetydy. Zamiast której możecie dodać czosnku, świeżego albo granulowanego. I teraz fantastycznie uwalnia się aromat przypraw. Czujemy tutaj również fajny aromat pieczarki. Jeszcze chwileńkę wszystko podsmażamy i odstawiamy do przestudzenia, gdyż połączymy z serem, ale nie na gorąco, tylko na zimno. Aby ser się nie rozpuścił na tym etapie. No i nastąpił moment, kiedy powinniśmy przygotować sos. Mamy tutaj pyszne włoskie pomidory w formie passaty albo przecier pomidorowy. I koncentratu pomidorowego. Passata jest troszeczkę zbyt rzadka, a koncentrat zbyt intensywny, dlatego łączymy te dwa produkty razem, ale oczywiście w domu zrobicie sobie tak, jak będzie Wam najbardziej pasowało. Same pomidory nie wystarczą, żeby zrobić dobry sos. Mamy tutaj oregano, bazylię, szczyptę tymianku i znowu przysłowiową szczyptę soli, żeby ten sos miał fajny smak. Dolewamy do niego także oliwy. Wystarczy łyżka. Małe sprzątanie i zabieramy się za ciasto do pizzy. Za formowanie pizzy. Sos na bok, ser na bok, pieczarki na drugim boku. Oliwa zostaje, jest to ważne. Blacha i papier do pieczenia, to będzie konieczne. Odcinamy kawałek papieru. Jest to na jedną pizzę. Odkładamy resztę na bok. I zobaczcie, co wydarzyło się w naszym cieście na pizzę. Patrzcie, jak urosło. Po pierwsze, musimy sami zdecydować, ile chcemy z tego zrobić kawałków pizzy. Ja myślę, że my zrobimy 4 czy 6, jak myślisz? Musimy zmienić dekorację w takim razie na 3 i każdy z tych kawałków na 2. O. Ciasto ma taką konsystencję i to, o czym mówiłem, oliwa jest ważna, ponieważ teraz trzeba zwilżyć nią, posmarować nią dłonie, aby ciasto się do dłoni nie kleiło i żeby też nie przykleiło się do papieru do pieczenia. Jeszcze chwileczkę wyrabiamy w rękach, kładziemy i rozciągamy pizzę. Nie martwcie się, jak się zrobi dziurka, zawsze można przesunąć odrobinę ciasta z tego kawałka, gdzie jest go więcej. No i formujecie oczywiście tak, jak ciocia Jola Wam pokazała Ewą, czy piekarnik, chodźcie. Nastawiamy piekarnik na maksa, na temperaturę 250 stopni. Oczywiście możecie też użyć programu do robienia pizzy. Dobre piekarniki takie mają.
Ale my dzisiaj korzystamy po prostu z termoobiegu, żebyście zobaczyli, że to jest Że tak naprawdę się proste, da. że tak się da. Mamy już rozwałkowany placek Smarujemy go sosem. i łączymy składniki na wierzch do pizzy, czyli pieczarkę podsmażoną, która już przestygła. I wegański ser. Oferta w sklepach jest dosyć duża. Wybieracie taki, który Wam smakuje najbardziej. Ja to zrobię rękoma, bo będzie mi wygodniej dobrze wymieszać. I zobaczcie, w ten sposób, jeżeli pieczarka jest przestudzona, a ser utarty, to on się nie rozpuści i rozpuści się dopiero na pizzę. Przekładamy. Pizzę odkładamy na bok. Zabieramy się za drugą blachę. Bo dzisiaj powstaną dwie pizze. Wiecie, dlaczego dwie pizze powstaną? Bo ja pizzą nie będę się dzielić. Znowu odrobina oliwy. I powtarzamy ten sam zabieg. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I teraz drobny sekret. Mamy tutaj dwa spryskiwacze. W jednym jest oliwa truflowa, Ale to na koniec, a to jest ten magiczny moment, o którym opowiadaliśmy i konieczne, żeby ser się fajnie rozpuścił, a nie zasklepił, zaskorupił, zasechł na pizzę i żeby smakował i zachowywał się po prostu jak ser. Całość spryskujemy spryskiwaczem z góry i do piekarnika. Ta-dam! Do piekarnika. Pieczemy ją krótko i intensywnie. Nastawimy piekarnik na 15 minut, ale w trakcie przyjdziemy zobaczyć, czy nie upiecze się szybciej. Oczywiście Wy też kontrolujcie swój piekarnik, ponieważ z tym Każdy czasem inaczej może być piecze. różnie. Mamy ciasto, I trzeba je poporcjować. zostawiamy je na jutro, na parę dni. Zwilżamy ręce w oliwie, robimy kulkę i wkładamy do woreczka. Druga. To ciasto musi być zamknięte w woreczku, żeby po prostu nie wysychało. I woreczki lądują w lodówce na dzień, dwa, a nawet dłużej. Pora zobaczyć, czy pizza ma się dobrze. Tak, minęło co prawda 12-13 minut, ale ona już jest gotowa do wyjęcia. Sami będziecie musieli w swoim piekarniku sprawdzić, jak to będzie u Was. O, zobaczcie, w jak delikatny sposób można to zrobić. My właśnie dlatego robimy ją na papierze, żeby móc zrobić stosunkowo rzadkie ciasto i żeby łatwo można było rozciągnąć pizzę na papierze. Żeby łatwo było ją później przetransportować. Dokładnie. Piękna? Piękna? Piękna. Podobna? Podobna. Smacznego i na, I na zdrowie. zdrowie. A ta jedna będzie dla nas, druga oczywiście dla ekipy, która wokół jest i której nie widzicie, ale też ekipa jest głodna. Nie pokażemy Wam ekipy, ponieważ chroni ją RODO.